Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was na kolejny polski map tour po mapie Bilk. Nie wiem, nazwa mi się skojarzy z tym systemem płatności w Polsce. Blik. Blik. I z L zamienione. Dobra. Twórcą mapy Maxi. Mam nadzieję, że tak to się czyta, ponieważ zapisane jest Zero Maxi Zero. Tak, żeby ładnie wyglądało. Ale myślę, że to jest Maxi. Pojemność mapy 138,42 MB. Została wydana mapa 19 stycznia 2024 roku na wszystkie platformy. Jeśli chodzi o konsolę i sloty na poziomie łatwym 1080, na poziomie średnim i trudnym 1071. Mapa prezentuje się w ten sposób. Myślę, że dość ciekawie to wygląda. Pola są naprawdę interesujące, powiem Wam. No a kolorystyka, no to fajnie wyszło. Spoko. Na poziomie łatwym. Zaczynamy od głównej farmy, sektor numer 5, biogazowni 127 sektor, farmy kolejnej 129 sektor i mniejszej farmy 146 sektor. Także to są 4 sektory, które posiadamy na poziomie łatwym. Jeśli chodzi o cenę pól, to zaraz sobie tu zerkniemy. Mamy tak, 1 hektara za 54 tysiące, 0,86 hektara za 49 tysięcy. Teraz to takie weźmiemy 4,31 hektara za 242 tysiące. 6 hektarów za 342 tysiące. 8,62 hektara za 468. Także myślę, że ceny są takie umiarkowane, że tak powiem. O, 10 hektarów za 600 tysięcy. O, proszę, pięknie. Są też tereny, które nie można zakupić. Tutaj na przykład jest, tutaj, tu. Czy są obrzeża? Nie widzę. Nie ma obrzeży, nie można jakichś dróg kupić. Także standardowe ustawienie. No, pola wokół pól. No i to mi się podoba, że są mniejsze pola, większe pola, także na początku jest dużo ułatwienie. Można sobie kupić małe pole, zacząć od małego, dorobić się i działać sobie dalej. Dobra, za szybko wyszedłem, miałem tu wrócić i patrzymy na kalendarz. Standardowy, nic nie jest pozmieniane. Tutaj mamy zwierzęta brak na poziomie łatwym, kontrakty dostępne, łańcuchy produkcyjne to mamy 2 biogazownie, które są dostępne. Jedna jest na farmie, tej głównej, a druga jest właśnie tam, co mówiłem, sektor 128. Później mamy znajdźki, jest ich 100, także nie jest co szukać. Dobra, tak to wygląda, jeśli chodzi o mapę. Teraz przejdźmy sobie na farmę. Tutaj zaczynamy od miejsca, gdzie robimy sobie kiszonkę z sieczki. Bardzo mi się podoba taki układ, jeśli można sobie z góry zrzucać lub z przodu, także jest wybór, to mi się bardzo podoba. Aha, tutaj właśnie z tyłu jest ta biogazownia, którą posiadamy na poziomie łatwym. Z farmą razem, to jest taka przy farmie biogazownia i ona ma 250 kW, także nie jest duża, ale fajnie, że w ogóle jest tutaj. Tu też mamy duże miejsce właśnie na tworzenie kiszonki, tu mamy wagę, jeśli potrzebujemy się zważyć, znaczy pojazd, jeśli jest potrzebne zważyć pojazd, to jest coś takiego. No i tutaj mamy szopę. Jakiś tam sprzęt jest odłożony już w tej szopie. Tutaj mamy zwierzęta. 80 krów pomieścimy tutaj w tym miejscu. Tak to wygląda. Tutaj mamy trochę sprzętu. Tu mamy halę, na której się znajduje sprzęt, jak i również warsztat. Czyli standardowy budynek, który jest od początku z nami w FS22. To jest warsztat. Także tutaj mamy sprzęcior. Dobra, weźmiemy sobie masejka. Pojeździmy sobie. No, w realu miałem okazję sobie zobaczyć właśnie, jak wygląda taki masejek. I powiem Wam, że naprawdę no, robi wrażenie taki traktor. Jest ciekawie zrobiony. Chociaż na początku nie byłem przekonany do tych traktorów, ale fajnie się nimi jeździ w farmingu. W realu jeszcze nie jeździłem, ale
wygląd też fajny mają w realu za to. Tutaj mamy obornik, miejsce na obornik, tutaj mamy dodatkowe rzeczy, jeśli chcemy sobie do traktora, tur i dodatki. Mamy silos, 800 tu jest. No i tutaj nie ma niestety miejsca, żeby się przespać, więc główna farma jest troszeczkę gdzie indziej, znaczy tam, gdzie jest farmhouse, ale zawsze można sobie postawić coś, co może nam to ułatwić. Także nie ma z tym problemu. Dobra, to teraz czas na przejażdżkę. I tak jak mówiłem wcześniej, pola są tu naprawdę bardzo ciekawe. I to jest plus, który mógłbym tutaj od siebie dorzucić, bo bardzo lubię, jeśli są pola, które mają swój charakter. Nie zawsze to jest pomocne podczas prac, kiedy musimy wynająć pracownika, aczkolwiek jeśli sami sobie obrabiamy poletko, no to naprawdę fajnie, jeśli ma to pole swój własny charakter. A tutaj takie właśnie są. Tutaj mamy pierwszy punkt. To jest młyn zbożowy 96 000. Jeśli chodzi o światło i cienie w należytym porządku, kolory również, także bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. Mapa wygląda schludnie, czysto, spokojnie jest, nie ma jakichś tam harmideru czy coś. Jest taka relaksująca mapa, powiem może tak. Także zbliżamy się do miasteczka. W miasteczku jest trochę rzeczy do obejrzenia. Tutaj mamy ładny motyw właśnie z mostkiem. Ładnie się to wszystko prezentuje. Rzeczka, mostek. No i tutaj zaczynamy. Mamy pierwsze piekarnie. Już sobie zaraz zobaczymy, ale myślę, że będą tutaj ceny raczej standardowe. 50 000 za piekarnię. Dalej sobie podjedziemy. Tam mamy cieśle. I jak widać właśnie znajdźki są porozsypywane wszędzie. 60 000 za cieśle. No i za cieślą mamy skup w postaci sklepu. Jakiś tam supermarket. I tu się właśnie zastanawiam, bo jest kilka miejsc, gdzie są właśnie te wykrzykniki. I nie wiem, czy to jest związane z tym, że możemy tutaj sprzedać drzewo również, czy co? Bo zazwyczaj te wykrzykniki są przy miejscach, gdzie się sprzedaje drzewo, bo się zrzuca drzewo, później się tutaj naciska. Nie wiem, no i nic innego mi na razie do głowy nie przychodzi. Nie próbowałem tego. Wybaczcie. To już zostawiam Wam. Mamy kościółek. Naprzeciwko kościółka mamy miejsce, w którym zakupimy sobie zwierzęta, czyli handlarz zwierzętami. Również możemy tutaj przywieźć rzeczy na sprzedaż, czyli takie standardowe, jak na każdej mapie prawie jest, gdzie jest handlarz. Obok mamy stację paliw. Naprzeciwko stacji paliw mamy tutaj skup w postaci z restauracja czy pizzeria. To pod różnymi postaciami występuje ten budynek. Ten akurat nie ma opisanego. No i rondo. Wymusił pierwszeństwo. Jejku, no ciężko, naprawdę ciężko z tym ruchem tutaj. Dobra, udało się. No i tutaj mamy punkt, w którym znajduje się troszeczkę więcej. Mamy możliwość sobie zakupienia tutaj suchego nawozu, jak i również ziaren. I bardzo mi się podoba, że jest symbol informujący coś, co tu można nabyć. To jest duży plus. No i tutaj mamy znowu skup, znowu z takim właśnie znaczkiem. Tam mamy również jeszcze miejsce, gdzie możemy sobie przywieźć ziemniaki i buraki prawdopodobnie.
Tak, tak. Ziemniaki, buraki. Też możemy przejść sobie tutaj do sklepu. To jest takie centrum, nie wiem, rolnika. Dobra, my sobie jedziemy dalej. Będziemy troszeczkę poignorujemy sobie kierowców. Poirytujemy i ignorujemy. Bo tutaj by to zajęło trochę czasu, żebym się ruszył. Dlaczego mówiłem o charakterze? No tutaj na przykład takie pole. Niby pole, a na przykład jest w takiej dolinie. Coś w stylu jakby można było je zalać i uprawiać ryż, jak to było na jednych z map. Ale fajne, podoba mi się takie. Ze swoim klimatem. No i co tu mamy? Tutaj mamy tartak. Teraz sobie zobaczymy, ile ten tartak kosztuje. O, tutaj jest właśnie taki wykrzyknik jak przy sprzedaży drzewa. I tamte właśnie skupy też go posiadają. 50 000 za tartak. Myślę, że dobra cena. Zazwyczaj tartaki są po 100 000, także ta cena... Przepraszam. Ta cena jest w miarę adekwatna. 70 000 standardowa cena. No i my jedziemy sobie dalej. Jak widzicie, na horyzoncie pojawia się biogazownia, ale wcześniej mamy jeszcze sklep. Jest to sklep, tutaj zakupimy sobie sprzęt. Niestety nie ma tutaj warsztatu. Tutaj można również resetować sobie rzeczy, urządzenia, maszyny. No i teraz na kolejnym punkcie mamy biogazownię. Biogazownia, która należy do nas na poziomie łatwym. Również na tej biogazowni, jak widać, jest wiatrak, który generuje dochód. No i tutaj ta biogazownia, która jest, no to ona jest 500, proszę. Jakie radosne kwiatki. Tak się przyglądam, co tu się dzieje, ale one sobie tak skaczą, fajnie. Nie no, fajny motyw. Tutaj też? Tutaj też sobie skaczą. Fajnie to wygląda. Tak jakby oddychały. Świetne. No dobra. Taki niby glitch, niby easter egg, żebym tak powiedział. Dobra, jedziemy sobie dalej. Teraz pojedziemy sobie taką klimatyczną ścieżką wąską do kolejnego punktu. Teraz sobie przejedziemy tędy. No tak jak mówiłem, mapa przyjemna, schludna, spokojna. Tak jak widzicie, są tereny leśne, może w tym przypadku zadrzewione. To taki teren leśny to ciężko określić. Teraz musimy chyba tutaj jechać. No, do tych zabudówek muszę się dostać, także pojedziemy tędy. Widać konkretne rowy. Trzeba na to uważać. Sprzęt. Ja myślę, że tego będzie chyba wszystkie. Średni, mały, średni i duży, myślę, wydaje się. Bo jakichś takich obstrzeżeń na bardzo duże sprzęty to za bardzo nie ma. Chodzi mi o duże traktory, to powinny mieć łatwo się przemieszczać tutaj na tym, także nie wiem jak z siewnikami i z sadzarkami, ale traktory myślę, że powinny sobie dać radę tutaj. No, mamy 65 owieczek pomieścimy tutaj, mamy wiatę, mamy możliwość paliwa, żeby sobie tutaj przechować. Spora hala. Nie jest to jakiś wielki teren, ale jest ok. Zaraz zobaczymy na mapę, jak to wszystko wygląda. Czyli tak, stąd udaliśmy się tu, młyn, tu miasteczko, tutaj z tymi centrum rolnika, że tak powiem, tutaj sklep i inne tam, co były rzeczy obok sklepu, biogazownia,
No i sobie zjechaliśmy tu do tego miejsca. Teraz z tego sobie pojedziemy do tego. Dobra. Także zbytnio tu dużo się nie dzieje. Nie ma jakoś tak, nie wiem, zbyt dużo tych produkcji. Myślę, że tak na spokojnie, dla relaksu tak mapa jest ok. Tereny są takie, że na niektórych miejscach można sobie pole zaadaptować na, nie wiem, teren przemysłowy lub rozbudowę, cokolwiek byśmy chcieli, także to jak w tym przypadku tutaj są w miarę płaskie te pola, więc nie powinno być problemu z postawieniem budynków. Tutaj jeszcze oprócz gospodarstwa mamy tu jeszcze taki fajny teren, który możemy sobie zakupić i wykorzystać sobie właśnie do swoich potrzeb. To jest taka hala z wiatami, nic skomplikowanego, jest też domek, można to sobie wykorzystać na własne potrzeby, na rozbudowę farmy od początku, czy z takiego jest jej warsztat tutaj, także myślę, że ciekawych skrawek ziemi jest to również. A koszt tego to jest 148, co ja mówię, to jest sektor 148, czy pole, sektor 148, a kosztuje to 32 000, także myślę, że cena jest nawet w miarę ok. No i będziemy teraz do ostatniego punktu, do ostatniej farmy, którą posiadamy na poziomie łatwym. Także to też jest fajny plus, bo można sobie zagrać również z znajomymi online. Pól jest dość wystarczająca, żeby się podzielić, także mapa jest dość obszerna, że tak powiem, bo no jest tego trochę, jak sami widzicie. Pole na polu. No i tu droga do tej farmy też jest bardzo fajna, klimatyczna, malownicza, że tak powiem, fajnie to wygląda. No tutaj jednak małe i średnie traktory, no może nawet większy by się zmieścił. No i to jest mod, który tutaj, czy farma jest stworzona z modu, który jest wymagany, żeby ściągnąć, automatycznie się to ściąga, także z tym nie ma problemu. No i tutaj mamy miejsce, żeby się przespać, jest silos na kiszonkę, są i kury standardowe, gdzie prawdopodobnie 360, tak jest. No i tutaj mamy miejsce, gdzie pochowamy sobie sprzęt pod zamknięciem, pod samym zadaszeniem, pod kluczem. Tam mamy kolejne zwierzęta. Tylko tak, o właśnie, tu trzeba, żeby uruchomić ten dialog, bo to znacznik, trzeba otworzyć drzwi i teraz 25 świnek się tu mieści. Jest takie chytre, to trzeba trochę pomyśleć, żeby to obsłużyć. Nie da się tak od razu podejść z buta i je włączyć. Tu mamy silos, tu wrzucamy rzeczy, a tutaj sobie ubieramy z silosu. Plus warsztat, tam miejsce takie trochę zaniedbane. No i tak fajnie wygląda. Podoba mi się to drzewo na środku placu, ładnie się prezentuje. A ogólnie jest fajna farma. No, ja myślę, że jeśli chodzi o tą mapę, to wygląda to tak. Z góry ta farma. No i tak jak mówiłem, dużo pól, dużo się dzieje. Dużo się dzieje, jeśli chodzi o rolnictwo. Także tutaj można sobie poszaleć kombajnami, poszaleć na polu. Troszeczkę tych łańcuchów produkcyjnych jest, nie jest za dużo, nie jest przesadnie, jest sam raz. Tak jak mówiłem, spokojna mapka, bez żadnych takich tam... O, tutaj są właśnie domki jednorodzinne, takie osiedle z placami, też to fajnie wygląda. No i tutaj kierujemy się już w stronę głównej farmy, od której zaczynamy. Jest ułożona pomiędzy polami razem z biogazownią, także
O, same pola. No i teren też jest bardzo fajny, jak widzicie. Zróżnicowany, miejscami jest płaski, tutaj niektóre miejsca pochyłe, także to też trzeba sobie wziąć pod uwagę, jakim sprzętem pracujemy. Tutaj jest ta farma, która główna jest. No i tak się mapa prezentuje. Także jeśli Wam się podobało, to wiecie co robić. No i żeby mieć dalsze powiadomienia o dalszych odcinkach, to wiecie też co robić. Bo YouTube nie jest od wczoraj. O, widzę, że to też będzie generować dochód. No, także dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco, no i zapraszam na kolejne polskie małtury już niebawem. Na razie, cześć.